Zgodnie z planem udało mi się szczęśliwie wydostać z Lesotho. Zmierzam więc w stronę parku Krugera w RPA. Zapraszam Cię na poznawanie tego fascynującego kraju. Jestem już w Republice Południowej Afryki. Udało się przejść granicę. Przez moją głupotę nie sprawdziłem, że potrzebuję wizy, która nie dość, że kosztuje $150, to jeszcze w dodatku 72 godziny wcześniej trzeba o nią zaaplikować online. Więc trafiłem w środku nocy na granicę. Nie było powrotu, no i nie było możliwości przejścia. O kurde, ale tu już omal dymi fajnie tym grillem. No i akcja była taka, że po długich negocjacjach wzięli mnie i przepuścili, ale pani powiedziała, że jak mnie złapie policja bez wizy, to i ona pójdzie siedzieć, i ja pójdę siedzieć, więc mam być ostrożny, nie fikać i się nie wychylać. No i największym challenge'em było wydostanie się z tego kraju, no bo znowu w paszporcie nie miałem wizy i to od razu by wzbudziło czujność celników, no ale umówiłem się z człowiekiem, że mnie przeprowadzi przez granicę. Tak jak tu trafiłem, tak się wydostałem. No i się udało, nie? Teraz przejście zajęło jakieś 2 godziny. Jem tutaj w takich warunkach. Muchy latają. Chłopaki tutaj są nieźle napruci czy coś. No ale generalnie jest fajnie, nie? Jest wesoło. Wymieniam teraz kartę w telefonie, żeby mieć internet. O, dobra, pomyliłem PIN, ale już jest dobrze. No i szukam jakiegoś transportu do Bloemfontein. Cała podróż teraz będzie trwała kilkanaście godzin, więc w sumie dobę bez snu. No i zobaczymy, jak tam w tym autobusie, może tam się trochę kimnę. Ależ tu jest klimat. Chłopaki po prostu wyjmują mięso nie wiadomo skąd, rzucają na grilla, smażą, pieką, ale wolę takie niż takie jak wczoraj, które w sumie nie było dawno poddane obróbce termicznej i muchy po nim łaziły. Przeszedłem przez granicę, wszystko się udało, w ogóle był mega pośpiech, bo mój ziom, ale zapomniał po mnie przyjechać, jak to w Afryce. Złapałem jakiegoś gościa na ulicy, ten mnie zawiózł, później był problem z wymianą kasy, bo tutaj no nikt generalnie nie przyjmuje tej ich kasy, bo po co? Ona jest niewymienialna, nawet w RPA, więc miła pani zaprowadziła mnie w jedno, drugie, 7 miejsce i w końcu żeśmy wymienili te pieniądze. No i zdążyłem, bo byłem umówiony do 12 z tym człowiekiem, który miał mnie przez granicę przeprowadzić. Miałem niezłego stresa, że po prostu nie zdążymy wszystkiego zrobić. No ale udało się. Udało się, wyjechałem cały zdrowy i szczęśliwy. I teraz ruszam dalej. Jestem tutaj, zamówiłem super żarcie. 10 zł cała historia, cola. Koleś mi przyniósł przelewana, bo butelka była duża i było taniej. A tu jest grill, chłopaki robią. Zasuwam jedzeniem. Come on, ha! O, tu są moje ziomale. Can you see? Nice to meet you. It's me. Yeah! Czekaliśmy 2 godziny, aż się autobus zapełni. Napełnił się. No i kazali nam zmienić autobus, bo coś tam się zepsuło. No i jedziemy dalej. Za jakieś nie wiadomo ile. Zobaczymy. Bez pośpiechu. Busik jest pełny. No i jedziemy dalej. Do cywilizacji. Coraz bliżej. Strasznie się cieszę, że udało się z powrotem wrócić do RPA. No myślałem, że ucałuję tą ziemię jak stanąłem już po stronie RPA. Udało się, jak zawsze. Ależ tam było gorąco, z 50 stopni w środku, okna pozamykane, ludzie przyklejeni do siebie jeden do drugiego. No i teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie się opłuczę ręce, twarz i gdzie kupię jakąś wodę mineralną. Tą wodę, którą tutaj noszą i sprzedają, to oczywiście podróbka, nie ma co tego kupować. Spróbuję wejść do jakiegoś sklepu, chociaż tam też pewnie będzie podróbka, no ale może lepszej jakości. O, tak. Witajcie w Afryce. No tu już cywilizacja, porządny sklep. Można kupić mięso, można kupić wszystko. Kupiłem 3 butelki wody mineralnej gazowanej obowiązkowo. To jest zarąbista maszyna do sprzedawania wody mineralnej w dobrej cenie. Czysta, że niby jeszcze gazowana. Tak to wygląda w Bloemfontein, które jest pięknym, czystym miastem.
No, powiem szczerze, MPO to tutaj chyba strajkuje od jakiegoś czasu. Ale oni w ogóle mają taką mentalność, że rzucają śmieci wszędzie, butelki, szkła. Później przebijają opony na tych szkłach, ale mają to w pompie. A mam do przejścia całe miasto, no i na drugim dworcu mam się zlokalizować. No to się pokręcę, wezmę i się pokręcę. Kurde, w ogóle nie mają tu żadnych owoców takich dobrych, ani soków. To w ogóle nie ta kultura. To nie jest tak, że ja się tu kręcę po jakichś gównianych dzielnicach. To po prostu tak jest, nie? Śmieci wszędzie, syf niemiłosierny. Trzeba uważać pod nogi, pobite szkła. Podoba mi się ten klimat, bo to jest egzotyka, ale po dłuższym czasie spędzonym w takim klimacie naprawdę zaczyna męczyć. Taki totalny brud, do którego my tutaj w Europie no jednak nie przywykliśmy. W Afryce cały ruch i całe życie, cały biznes kręci się wokół tych dworców z tuktukami. O, jakie ładne kwiatki. I tam de facto jest największy kocioł, największy syf, ale w sumie jest najciekawiej. Teraz w ogóle wyszedłem do jakiejś mega turbo wypasionej dzielnicy. Jestem w ogóle w Bloemfontein, takim dosyć znanym miasteczku, które słynie z tego, że jest podobno piękne. No okej, jak się tutaj wyjdzie, to rzeczywiście wygląda to bardzo nowocześnie, ale to centrum tam, no to jest wyzwanie dla Europejczyka, który chciałby tam trochę pospacerować. Wszystko tak jak w Kenii i w Tanzanii. Wpadasz w kotle do tuktuka, który ma odjeżdżać jako pierwszy, a odjeżdża po 2 godzinach. W międzyczasie przesiadka, wysiadka, no i wszyscy siedzimy na upale, w słońcu, nagrzani po prostu jak w saunie. No i później pojechaliśmy, no i były jeszcze 2 przesiadki, gdzie burdel, zamieszanie, nie wiadomo co z bagażami, wszystko. No ale dojechałem, wysiadłem, załatwiłem wszystkie podstawowe rzeczy. Siku, umyć się, ręce wymyć, kupić wodę, napić się, zjeść banany. No i teraz idę. Nie bardzo wiem jak tu z ulicy przechodzić. Jak to wygląda. Tu są chyba pasy, ale kuźwa. Nie dość, że jeżdżą w drugą stronę, to jeszcze naprawdę nie wiadomo jak przejść. Będę przebiegał. W ogóle przed chwilą mijałem przedszkole ogrodzone drutem kolczastym i pod napięciem. Takie trochę mieszane, dziwne uczucie. Trzymać dzieci zamknięte za drutem kolczastym. O, pan coś sprzedaje, kupię banana. Chcę się kręcę. Tutaj ciekawy napis. Aborcja szybko, bezpiecznie. Zadzwoń do mamy Leroto i ona ci zrobi. O, ale nie, lepiej zadzwoń tutaj, bo tutaj jest szybko, bezpiecznie i bezbólowo, bezboleśnie. To mama Leroto robi boleśnie. To nie chcemy mamy Leroto. Bierzemy tą drugą, która robi bezboleśnie. Okej, cały czas jestem koło stadionu. Pięknie tu, bardzo mało śmieci. Jak będziesz w Bloemfontein, jak tu trafisz w drodze do Lesotho, co rekomenduję. O, można jechać bez trzymanki i wysyłać SMS-y. Też się da. To musisz wiedzieć, że jest jakieś 20 minut, 25 minut marszu. Jak się pójdzie najkrótszą drogą, powiedzmy 20 minut między dworcem autobusowym, gdzie przyjeżdżają te takie duże, dalekobieżne autobusy. I te autobusy, bilety na te autobusy trzeba kupować przez internet bezwzględnie, bo później jak się przyjedzie, to mówią, że za 2 dni najbliższy odjazd. A utknąć tu na 2 dni to bez sensu. Natomiast 25 minut stąd, od tego głównego dworca, znaczy nie głównego, od tego dworca z dużymi autobusami, jest dworzec z tuktukami. No i tam to się po prostu dzieje. Tam są setki, jak nie tysiące tych małych, rozpieprzonych autobusików, które no zawiozą cię de facto w wiele różnych miejsc. Podróżowanie nimi jest niekomfortowe, bo oni po prostu je przepełniają, ładują bagaże i często jest tak, że się stoi i po prostu słońce świeci na ten autobus. No i to jest takie bardzo męczące. Ludzie poprzyklejani jeden do drugiego, zmęczeni, spoceni, nagrzani słońcem. No i tam nie ma klimy. Za to jest ostra muza na maksa i jazda bez trzymanki. A w tych autobusach dalekobieżnych, tych dużych, no to jest klima, można sobie rozłożyć fotel. Jest tak bardziej przyjemnie. Też nie ma na przykład kibla, ale no zatrzymuje się raz na jakiś czas i mówi, że macie 5 minut czy tam 10, załatwiajcie. No to większość ludzi idzie i robi
w krzaki. Tu nie ma krzaków. Robi po prostu w polu, nie? Się nie przejmuje. Oczywiście nie nagrywałem tego, no bo zatrzymałem się, bo przeczytałem jakieś penis enlargement. Proszę bardzo. Takie ogłoszenia nawet tutaj są. Aha, że Lost Lover, czyli Win Lotto. Okej, no ciekawe. To każdy sobie dopowie to, co tam przeczytał, ale wiadomo, o co chodzi. Od tygodnia nie jadłem nic słodkiego i patrzę w KFC i kupiłem szejka. Ja pierdzielę. Jak człowiekowi zaczyna brakować po tygodniu takich rzeczy.